Cześć, witam Was dzisiaj w bardzo króciutkim vlogu, bo była szybka robótka. Ostatnio Was tam trochę bombardowałem dłuższymi materiałami. Dzisiaj obejrzycie bardzo krótki, prawdopodobnie za tydzień też, ale i takie mam roboty, a jak wiecie, dzielę się Wami każdą praktycznie robotą. Także są i dłuższe i krótsze. Dzisiaj będziemy udrażniać odpływ. Odpływ pod wanną i nie jest to odpływ taki standardowy, że jest rura i gdzieś jest tam zapchane. Jest studzienka pod wanną, to są w starszym bloku i takie studzienki są. Pewnie się większość z Was z tym spotkało. No i tutaj musiałem poradzić sobie ze spiralą. Mam taką spiralkę sprytną. Nie zawsze tam jest możliwość tej spirali włożyć. Nieraz jest tak zakamienione, że nie ma możliwości, ale tutaj w tym przypadku dało radę. Udrożniłem i jeszcze zapomniałem latarki, także se telefonem przyświecałem. Wiecie, że nagrywam to w trakcie pracy, nie ustawiam i różnie to się nagrywa. Już Was niejednokrotnie za to przepraszałem, także ale to już tak jest, że ja po prostu nie mam kiedy bawić się w ustawianie, rozstawianie, klatkowanie. Po prostu nagrywam wszystko na żywca z kamerą na głowie. Także tutaj jeszcze raz mówię, bo czytam komentarze, że to źle ujęte, tamto źle nagrane i tak dalej. Ale tu chciałem wytłumaczyć jeszcze raz, ja nie nagrywam filmów instruktażowych. Jeśli coś z tego filmu ktoś tam sobie weźmie, co mu jest pomocne, bardzo się z tego cieszę. Ale moi kochani, to nie są filmiki instruktażowe. To jest vlog z mojej pracy, który nagrywam i czasami zapominam, że mam tą kamerę. Także proszę, przyjmijcie to do wiadomości. A wracając do materiału, było tam połączona umywalka do tej studzienki, pralka i wanna. I to wszystkie rurki do tej jednej studzienki były założone. No i normalne, odpływ jest kamionkowy, także normalne, że tam się będą czepiać włosy, nie włosy. Także to jest naturalne, że to się co jakiś czas zapycha. Kiedyś nagrywałem właśnie materiał, że nie było możliwości udrożnienia już tej studzienki i tam robiłem obejście, rury po ścianie puszczałem. Tutaj akurat ładnie poszło, szybko, sprawnie. Zresztą sami zobaczycie na tym materiale, na który Was zapraszam. No i jak zawsze bardzo Wam wszystkim dziękuję za subskrypcje, komentarze, oceny i te łapki w górę i te w dół. Wszystkie oceny bardzo sobie cenię. No i cóż, do zobaczenia jak zawsze za tydzień. No hej, witam Was w ten śnieżny, nie poranek, południe bardziej. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy, dawno tego nie nagrywałem. Skręć w prawo Piotrowicka. Pomyślałem sobie, że sobie nagram, a dokładnie udrożnienie odpływu. I tutaj takie mam, że tak powiem, wyzwanie, bo jest zapchana umywalka i nie schodzi też z wanny, czyli gdzieś na łączeniu tych dwóch, na pewno za wanną, bo skoro z wanny nie schodzi z umywalki, czyli gdzieś za tym łączeniem wanny z umywalką. Jest to wieżowiec, mam nadzieję, że tam nie są stalowe rury. Jak stalowe rury będą, to będzie, powiem delikatnie, problemik. Raczej się już rzadko spotyka, ale spotyka się te stalowe rury odpływowe. Tak, są jeszcze. Zobaczymy. Mam mniejszy sprzęt do udrażniania, większy. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Jak będzie, okaże się na miejscu jeszcze. Też zależy, jaki będzie dostęp, bo nieraz jest tak wszystko
zabudowane, że trzeba rozebrać, nie wiem, na przykład umywalkę, jak na przykład jakaś noga jest od umywalki, że są te umywalki. Za 100 metrów. Zajmij prawy pas, aby skręcić w prawo do Likocka. Skręć w prawo do Likocka. Są te umywalki z tą nogą ceramiczną, takie stare, no nie wiem jak tam jest. No jak z tą nogą, no to może być problem. No zobaczymy jak tam z tym dostępem będzie. Ja już się nastawiam na poważną pracę, zobaczymy jak to wyjdzie. Także co, no nie ma co gdybać, trzeba jechać, zakazać rękawy i działać, no bo w sumie no powiem, że trochę tak przerąbane, no cała łazienka odcięta, tylko kibelek jest. Ani się umyć w umywalce, ani się wykąpać, no to... Za 2,3 km. Kieruj się w prawo do kierunku A4 Wrocław, Gliwice, Poznań. się rozgadało mi GPS. No także no ciężko tak ani się umyć, ani wykąpać, także no, jadę z odsieczą. No, także co, no i ja będę tutaj dużo gadał. Jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No i tutaj jestem na miejscu i cały ten odpływ jest pod wanną i tutaj jest właśnie pod wanną studzienka. Nie jest, tak jak Wam wspominałem, podłączone do instalacji rurami, tylko z umywalki, z pralki, z wanny wszystko schodzi do studzienki. No i tu się muszę dostać. Oczywiście zawsze czegoś zapominam, tym razem zapomniałem latarki, ale telefon mam niezawodny. Nie jest to lokowanie produktu, ale mam Hammera, taki typowo pancerny roboczy telefon i powiem Wam, że no, w takich właśnie sytuacjach się sprawdza. I tutaj tak, no jak, nie wiem czy dobrze, tak widać, jest ta studzienka zawalona cała. Tu na wierzchu, także już wiedziałem, że i głębiej będzie też wesoło. Tutaj taką szmatę wziąłem, żeby wybrać ten pierwszy gzylc, syf z tej studzienki, no ale jeszcze oczywiście będę musiał te rury, które tam są, poodczepiać, poodsuwać, żeby się dostać ze spiralą. No tutaj mam właśnie spiralę taką automatyczną w bębnie, także nie trzeba iść do drugiego pokoju i druga osoba kręci, tylko ona sama się wysuwa z bębna, jest do sieci podłączana i sama się z bębna wysuwa, sama się chowa, także jest wygodna właśnie przy robieniu, no i nie robi też takiego brudu. Także tyle ile mogę to tam wkładam, no nie jest to, powiem Wam, wygodne, bo ta studzienka też ma tam w kształcie U taką zakładkę, trzeba tą spiralę tam przepchnąć, no nie zawsze też to wychodzi, nie zawsze chce wchodzić, jak jest ta studzienka zakamieniona, bo to jest żeliwne. No ale tu jak widzicie się bęben obraca, i tutaj jak naciskam, to ta spirala się automatycznie sama wysuwa. Także jak jest opór, najlepiej to właśnie przy rurach jest, bo przy samej rurze tą głowicę przystawiam, wtedy ta spirala się tam wpycha. Przy studzienkach no jest różnie, troszeczkę trzeba pokręcić, potem ręką podepchać, ułożyć. No tutaj nie zawsze idzie tak gładko, jakby się chciało. No ale ten pierwszy zator przebiłem i teraz wyciągam tą spiralę, to widzicie, trochę jej weszło. No i teraz puścimy wodę, sprawdzimy, czy odbiera. No prawidłowo w studzience woda powinna się na jednym poziomie utrzymywać bez względu na to, jaki strumień wody leci, to znaczy czy będzie z całej wanny, czy ze wszystkich urządzeń. Studzienka powinna na bieżąco tą wodę odbierać, prawidłowo działająca studzienka. Jeśli poziom wody się podnosi na równo z tą studzienką, albo się wylewa poza studzienkę, no to znaczy, że jest jeszcze przypchane i no, trzeba udrażniać. Tutaj tych zatorów było więcej, bo tutaj jak wodę puściłem, ta woda no, w miarę odbiera, ale się podnosi.
Także nie jest to jeszcze zadowalające. Jest lepiej, ale nie jest to jeszcze tak, jak powinno być. Czyli tutaj będę musiał jeszcze raz spiralę włożyć i jeszcze głębiej przeczyścić. Tu jeszcze ręką zatkałem odpływ, tak puściłem, żeby trochę tej wody więcej zeszło. No i tutaj już widać, że się podnosi na równo ze studzienką, czyli tak jak powiedziałem, nie jest to do końca udrożnione, czyli to rozbieram i jeszcze raz będę udrażniał, bo tak jak wspomniałem, no to musi schodzić ta woda na bieżąco z tej studzienki. I ona gdzieś tak do połowy powinna się napełnić i cały czas utrzymywać poziom, odbierając tą wodę. Czyli drugie podejście. I tutaj jeszcze puszczę wodę, żeby cały czas leciała. I wtedy też będę miał jakąś kontrolę, czy ta woda, tą wodę odbiera na bieżąco, czy się unosi. No i teraz właśnie tutaj ta spirala, jak naciskam, bo tu są biegi do przodu i do tyłu, tu jak przestawię do przodu, to ta spirala się wysuwa z tego bębna i wchodzi tam w kanalizację. I tutaj nie wiem, czy tutaj widać, ale były takie małe opory i tutaj już spirala mi cała weszła, czyli koło 5 metrów, to podejrzewam, że już u sąsiada zacząłem wiercić. No teraz tą spiralę właśnie cofam i chowam ją z powrotem do bębna. Woda też już ze studzienki schodzi na bieżąco. Także jak widzicie, no trochę tej spirali tam weszło w te rury, w tą kanalizację. I tutaj chowam, mógłbym to ręcznie wyciągnąć, ale kręcąc tą spiralą, to jeszcze dodatkowo tam te rury wszystkie przeczyszczę, jeśli coś tam jeszcze zostało ewentualnie. No i tą spiralę, co mam, to jest ta taka delikatniejsza, bo mam taki też ciężki sprzęt z taką grubaśną spiralą, ale to już do większych rur czy do poważniejszych zatorów. Przeważnie ta spirala spokojnie wystarcza, żeby udrożnić taki zwykłą domową kanalizację tam z rurami 50, 40 czy 32. Do 110 to już jest grubsza, większa spirala. No i teraz to wszystko składam z powrotem. No i teraz jeszcze troszeczkę potestuję, żeby mieć pewność, czy ta woda odchodzi tak, jak powinna na bieżąco. No i teraz jak widzicie, ona się trzyma w tej studzience, nie wylewa się poza, czyli jest ok, ale tu jeszcze troszeczkę tej wody popuszczam, potestuję, tak żeby mieć na 100% pewność, że wszystko działa, wszędzie woda schodzi, bo tutaj jak ta studzienka zapchana była, tutaj pan ani nie mógł wanny używać, ani umywalki, ani pralki. No tak, w wielu blokach jest rozwiązane. Ktoś remonty robi, to likwiduje te studzienki i podłącza się bezpośrednio do kanalizacji. Zresztą na którymś z moich vlogów widzieliście też, jak wykuwałem taką studzienkę i wpinałem się do kanalizacji. Tutaj jeszcze taką ciśnieniową pompką wypchałem, bo tam też te sita były zapchane z takimi włosami, nie włosami, to jeszcze to przeczyściłem. Przepchnąłem, żeby tam już wszystko było tak, jak powinno.
Także woda ładnie schodzi. Już ma tutaj troszeczkę, ogarnę tą podłogę, tak żeby nie zostawiać po sobie bałaganu, brudu. I cały czas, jak widzicie, woda leci, jak nie z wanny, to z umywalki, tak żeby to przy takim większym obciążeniu kontrolować, czy wszystko jest ok. Także można sprzątnąć, ogarnąć to, co się nabrudziło i praktycznie powoli zbliżać się ku końcowi. Także tutaj poszło w miarę sprawnie. Oczywiście ten brud to wszystko spłukać z wanny. Nie zostaje, widzicie, to takich kępy włosów jakichś, znaczy takich fuzli. Trzeba to na bok odłożyć, żeby tego z powrotem nie spłukiwać, bo znowu zapcha odpływ. No tutaj woda cały czas leci, cały czas jeszcze sprawdzam. No i jeszcze zauważyłem, ale to już takie małe zboczenie zawodowe, tutaj jeszcze trochę przytkam wannę, żeby się trochę wody nabrało, bo korka nie było. Jeszcze raz sprawdzę tam przy takim odciążeniu i tutaj takie moje właśnie zboczenie zawodowe, że silikon odchodzi między płytkami a wanną, to tam zgłosiłem klientowi, że to w przyszłości też, znaczy w przyszłości jak najszybciej jest do zrobienia, żeby ta woda nie wychodziła tam między wannę a ścianę, że tutaj trzeba ten silikon wymienić, uzupełnić. No i tu jeszcze raz sprawdzam. No, jest wszystko ok. No i tutaj właśnie tam się jeszcze woda zbiera, także tu ten silikon też na pewno do wymiany, do uzupełnienia jest. I w sumie to wszystko, taka praktycznie robota, no jedna z krótszych, jedna z szybszych robót. Także na dzisiaj to tyle. Posprzątać i do następnej pracy. Tak, powiem wam, moi drodzy, no nie było na szczęście jakichś wielkich niespodzianek, no jak to w takich blokach, ta studzienka w podłodze i tam podłączona wanna, pralka i umywalka. No i powiem wam, że te studzienki no często i gęsto się zapychają, także nie jest to Skręć w lewo w 1000-lecia. nie jest to no coś, że tak powiem, niespotykanego. Choć tutaj w miarę powiem wam, ta sprężyna Za 300 metrów. Na rondzie jedź prosto. ta spirala mi tak w miarę weszła. Nieraz no, są dość poważne problemy, żeby tam wepchnąć spiralę, jak jest tam już zarośnięte, ale tutaj dość gładko poszło. No, dostęp też był jako taki, także wyczyścić tą studzienkę z wierzchu, spiralą w środku przeczyścić i nie wiem, chyba się nagrało, tak jak widzieliście, bo woda nie powinna się podnosić i na bieżąco powinna odchodzić. Ta studzienka powinna na bieżąco tą wodę odbierać z tej studzienki. No ale tak z pralki, te fuzle, to wszystko, to, a tam żeliwne rury są, żeliwne odpływy, one są porowate. Za 300 metrów. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem Bolesława Chrobrego. To się często właśnie czepia i się zabija. No tutaj poszło w miarę gładko, także
schodzi woda, tam nabierałem też do wanny trochę, żeby tak większa ilość zeszła z umywalki. Tam jeszcze w przyszłości trzeba będzie obsilikonować tą wannę, bo tam wszystko podchodziło, ale tak reszta jest wszystko ok. Także no, taka krótka robótka. W sumie nie nagrywałem dawno, także chyba warto było. Mam nadzieję, że coś się nagrało. Jeszcze kurde, latarki zapomniałem, musiałem sobie telefonem świecić. No ale bywa. Za 400 metrów. Także Skręć w prawo Chorzowska. to tyle na dzisiaj. Dzięki. No i co, do zobaczenia przy następnych robotach. Cześć.